Cześć, to ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj zajmiemy się kwestią animacji postaci, a tak konkretnie zabierzemy się za najbardziej kłopotliwy problem, jaki dotyka każdego animatora. Wiecie, można nauczyć się rysować postacie, zapamiętać, jak wykonać poszczególną fazę ruchu, bieganie, skakanie, rysowanie nawet. Ale ogromnym problemem w tworzeniu animacji jest kwestia animowania dialogów. Animowanie gadania to jedna z najbardziej, wydawałoby się, banalnych rzeczy, ponieważ wystarczy wykonać albo na przykład, jak ktoś mówi w pewnym momencie, że ma buzię zamkniętą, raz otwartą bardziej, raz się uśmiecha, ale to wcale nie jest takie oczywiste. Nie przypadkiem w pierwszych animacjach naszych tu w Polsce Bolek i Lolek nie byli animowani jako postacie mówiące. Dlaczego? Otóż okazuje się, że zupełnie inaczej jest, kiedy postaciami mówią aktorzy angielscy, a kiedy mówią aktorzy polscy. Wiem, w przypadku aktorów polskich to jest kwestia dubbingu. Jeśli mamy produkcję zagraniczną i oni jakoś sobie liczą te swoje wymawianie wyrazów, nagłoski to nawet dzielą, nazywają to kłapami, żeby się mieścili w odpowiednim czasie, ale kiedy my wykonujemy rysunki i dopiero one potem są udźwiękawiane, to sprawa nie jest taka oczywista. W internecie istnieje bardzo dużo samouczków pokazujących mniej więcej tak zwane fazy lipstick. Chodzi oczywiście o ruchy warg. Pokazujące, jak postać ma minkę, kiedy mówi samogłoski, spółgłoski, kiedy na jakich głoskach mniej więcej ma bardziej zaciśnięte buzie, raz czym lub mniej. Ale jest to duży problem, ponieważ te samouczki, ja wiem, istnieje bardzo dużo osób, które sobie doskonale z tym radzą, są w języku angielskim. A w języku angielskim, jak się uczycie języka angielskiego, to wiecie, że nie pisze się z punktu widzenia Polaka tak samo, jak się czyta. My nie jesteśmy pewni, jaka głoska jest na przykład w zapisie angielskim, żeby ona funkcjonowała jako nasze trzy, zi, ci, om, no bo ich nie ma, tak, tych wyrazów. Mało tego, odkryłam to tak naprawdę w praniu. Owszem, gdzieś czytałam w różnych artykułach o tych sposobach, ale nie za bardzo byłam w stanie tego, powiedzmy, bez praktyki na własnej skórze się przekonać, że może być inaczej w przypadku języków, które mają wyrazy krótkie lub wyrazy długie w zdaniach. I to, że najprawdopodobniej bohaterowie na przykład z takich filmów azjatyckich, manga, anime, tak, Japonia, a Chiny mają zupełnie inną mimikę, to też wynika po prostu z wymowy po prostu w tym języku. Nie będziemy tutaj za bardzo wchodzić w to, że na przykład w japońskim literki to nie jest A, E, B, C, tylko to są głoski tak naprawdę, zapisywane odpowiednim alfabetem lub ponoć najbardziej wykształceni Japończycy to się posługują chińskimi znakami, a czytają je po japońsku. Nie wnikajmy w to. Jednak wróćmy do kwestii animowania dialogów. Nieprzypadkowo wymyślili sobie najprawdopodobniej taki wyraz twarzy postaci, a nie inne. My w języku polskim mamy dużo głosek, samogłosek, spółgłosek. Już sama się mylę, spółgłoski, samogłoski, ale chodzi mi o te litery, te trzy zici, w którym w efekcie postać ma zaciśnięte zęby. Albo ma taką bardzo blisko, a część na przykład ły, om, to jest, no właśnie, to jest nie wiadomo co, jakby to tak zobaczyć na wzór angielski. Chociaż nie, jest chyba jedna litera, bodajże angielska w niektórych zapisach lub co mogłoby być podobnie jak nasze ły i om, ale to chyba to tak, no właśnie, sami napiszcie, jak to jest waszym zdaniem. W każdym bądź razie, żeby zmieścić się z dialogami w przypadku rysowania w języku polskim,
należy w każdej klatce rysować nie sylabę, jak nam niektóre samouczki podpowiadają, ale pojedynczą literę. Czyli na przykład jeśli postać mówi wyraz mama, to na jednej klatce mówi literę my, czyli a. I podobnie jest z resztą wyrazu, na przykład smok, czy tam inne słowo. Natomiast oczywiście po zmontowaniu naszych tutaj obrazu i nałożeniu audio, i gdyby to było dubbingowane, to najprawdopodobniej osoby, które przekładają nasze filmy na języki obce, a jest to bardzo mało przypadków, będą sobie liczyli po prostu te głoski, żeby się jakoś mieścili w tym czasie po prostu. Ale dla rysownika polskiego, mówię o polskim artyście, to najlepszą metodą jest rysowanie na każdej klatce jednej literki. Dlatego na przykład ja jak dużo słyszałam o rysowaniu na głoskach, czyli kiedy postać bym teoretycznie mówiła to wyraz mama, ma, czyli 2 razy tak lekko buzia otwarta, to wychodzi po prostu w praniu, że mówi za szybko. A przy montażu, kiedy my to zamieniamy już na 24 klatki w programie, gdzie mam udźwiękowiony film, wszystko jest w porządku, kiedy ja robię te 4 zamiast 2. Podjęcie tego tematu zainspirowała mnie twórczyni roli Zbory Zosi, Edyta Gołębczyk, i dlatego w naszym filmiku dzisiaj widzicie nie tylko rysowanie Zbory Zosi, oraz właśnie tam na końcu widzicie, jak ja sobie rysuję, jak ona mówi jakiś tam dialog. Jest to scenka do przygotowywanego odcinka 8, którego mam nadzieję, że w październiku zobaczycie. Ponieważ na tym etapie ja skończyłam rysować ten odcinek, natomiast muszę go jeszcze zmontować, otrzymać wszystkie dialogi, tak? Wtedy zobaczycie film. I jeszcze jedno takie małe komunikat. Jeśli jesteście mieszkańcami Płocka lub wybieracie się do Płocka, to zobaczymy się na Festiwalu Kultury i Sztuki dla osób niewidomych i słabowidzących, organizowanego przez Stowarzyszenie De Facto. Do przybycia na ten festiwal gorąco Was zachęcam, a ja najprawdopodobniej będę opowiadać coś ciekawego na temat filmu animowanego Kraina Lodu. Więc jak? Jesteście gotowi na spotkanie z Justą na żywo? Jeśli tak, to zachęcam do przyjazdu do Płocka. Lub może macie znajomych w Płocku. Więc do zobaczyska. Pozdrawiam. Jak tradycyjnie proszę o suba i życzę Wam miłego dnia. Pomimo że pogoda za oknem nie za bardzo dopisuje, a ja się muszę ratować herbatkami na ciepło, to jednak wydaje mi się, że pasowałoby sobie jakoś poprawiać humor. I do tego też Was zachęcam. Trzymajcie się ciepło.